Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym będziemy zaczynać coś nowego. Pewnie niewiele osób się tego spodziewało, ja również się tego nie spodziewałam, dlatego że to było tak spontaniczne, że naprawdę pewnego dnia się obudziłam, weszłam sobie na Facebooka, tak sobie przeglądam, patrzę i nagle nasza Kasia na grupie udostępniła informacje o salu. Ja już miałam ochotę na ten sal w poprzednim roku, ale miałam tyle zaczętych projektów, że totalnie nie chciałam się w to pakować. Później oczywiście bardzo długo żałowałam i powiedziałam sobie, że choćby się waliło i paliło, to za rok biorę udział i tak też jestem. To było dla mnie ogromne wyzwanie, przede wszystkim dlatego, że ta informacja została opublikowana dość późno. Nie miałam okazji kupić muliny bez banderolek DMC, więc musiałam kupić oryginalną, w sensie oryginalną. To jest ta sama, tylko że z banderolkami. No i po prostu za tą banderolkę musiałam zapłacić dużo więcej. Dodatkowo ja mam problem z sagą, odwieczny problem z sagą, która nie otwiera mi wzorów tak jak powinna, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ja dostanę ten wzór, ale nie będę mogła go odtworzyć. I teraz o co chodzi z tym salem? Tak pokrótce Wam opowiem. Dostajemy co tydzień część wzoru. Wzór jest podzielony na kilka kawałków. Co tydzień dostajemy jakiś kawałek, wyszywamy go. Tam w tym roku jest około 700, już nawet nie pamiętam, krzyżyków. Zostały nam podane kolory, został nam podany wymiar obrazu, ale nie wiemy, co będziemy wyszywać. Będzie to coś świątecznego, więc tak naprawdę kupujemy muliny, które są nam podane i resztę kupujemy po prostu w ciemno i czekamy na więcej informacji. Więc tak też jest ze mną. Ja sobie zrobiłam na szybko, bo naprawdę musiałam kupić szybko te muliny. Oczywiście w Haftixie. To nie jest żadna współpraca, ale zapamiętajcie sobie raz na zawsze. Jeżeli potrzebujecie muliny albo materiały hafciarskie na już, na wczoraj, bardzo szybko, to Haftix najlepszy wybór, bo tam mamy pewność, że zawsze będzie na drugi dzień przesyłka. Teraz odpakowywuję i pokazuję Wam, co zamówiłam. Chyba wszystko. Tak. Co ja tutaj mam? Mam kanwę AIDA 20 CT. Nie wiem, czy to był dobry wybór, dlatego, że będziemy wyszywać 2 nitkami. No i trochę się wahałam, jaki materiał kupić. Jednak postawiłam na tą AIDę. Mam nadzieję, że będzie to w miarę ładnie wyglądało, bo ja jeszcze na 20 CT nie wyszywałam, więc nie wiem, jak te 2 nitki będą na tym materiale wyglądały. Kupiłam AIDę, bo w zasadzie to, nie wiem, jakoś nie umiałam wybrać w ogóle nic. Ja nie przypadam za AIDą. Jakoś się nie polubiłam z tym materiałem, ale myślę, że nie będzie tragedii i po prostu jakoś dam radę. Przetestuję sobie go. Kupiłam taki mały kawałek, powinien mi wystarczyć z tego, co tak na szybko sobie liczyłam. Tutaj mam fakturę, o którą prosiłam. Dalej, kupiłam sobie 2 zestawy, tutaj mi się ostrość kończy, 2 pudełeczka igiełek. Igieł nigdy nie jest za dużo. Ja sobie dokupuję za każdym razem, kiedy robię zamówienie właśnie w Haftixie. Dlaczego? Dlatego, że zbieram te igły, bo być może kiedy będę robiła blendy, a tutaj będą 3 blendy, no to będę chciała sobie je zostawiać po prostu na przykład gdzieś tam, nie wiem, na jakiejś piance obok z igłą, żeby nie wyjmować, nie nawlekać od nowa, więc zbieram igły. Kupiłam sobie bobineczki, dlatego że kiedyś organizowałam swoją mulinę i zorganizowałam prawie wszystkie mulinki DMC były pięknie zorganizowane. Były zorganizowane
chińskie zamienniki, poliestrowe, a mulina Ariadna była tak po prostu rzucona w kąt. Więc uznałam, że po prostu nawinę sobie to na bobinki, żeby to ładnie wyglądało, dlatego że część tych mulinek w ogóle nie ma banderolek, nie ma żadnej numeracji, a ja też nie wyszywam Ariadną. Powiem Wam, że do haftu Ariadna mi nie pasuje, ale do haftu krzyżykowego, ale do haftu na przykład ręcznego Ariadna jak najbardziej, więc myślę, że do haftu ręcznego ją kiedyś wykorzystam i właśnie łatwiej mi będzie zobaczyć na bobinkach odcienie, bo będę sobie je sama dobierała, a do haftu krzyżykowego nie odpowiada mi ani bobinka, ani Ariadna, więc to zostawiam, kiedyś sobie to ogarnę. No i zamówiłam sobie mulinki. Moje ukochane DMC, uwielbiam te muliny. Zamówiłam te kolory, które podała nam Kasia. Wyglądają one tak, ja kiedy je wrzucałam do koszyka, tam jest podgląd. Ja szczerze mówiąc na ten podgląd za bardzo nie patrzyłam, ale kiedy teraz tak na to patrzę, to ja nie wiem po prostu, czy się śmiać, czy płakać w ogóle. Nie mam pojęcia, co to będzie za wzór. Mam nadzieję, że akurat przypadnie mi do gustu. Wydaje się nie być też jakiś bardzo duży, więc jest szansa, że nawet jak mi się nie będzie podobał, to go dokończę. Zamówiłam sobie wszystkie mulinki, które podała Kasia, na przykład 310, którą mam w domu chyba 7 motków, ale i tak kupiłam, żeby po prostu mieć do tego projektu. Tutaj jest mulina B5200, której na przykład nie miałam, więc cieszę się, że ją mam. Bielutki, piękny kolor. Większość tych kolorów nie miałam. Powtórzyły mi się chyba tylko 3 albo 2 do tej pory. A reszty właśnie nie miałam, więc cieszę się, że będę miała nowe kolorki. Za chwilkę będę sobie je szykować w pakieciki. No i wrzucę je oczywiście do tego pudełka z całą resztą muliny DMC. Ja się bardzo cieszę na ten nowy start. Nie mogę się już doczekać, kiedy dostaniemy wzór, a dostaniemy 1 listopada, czyli za kilka dni. Dzisiaj mamy 25 października. Październik, nigdy nie wiem, jak to odmienić. Nie wiem, ile ten miesiąc ma dni, więc Wam nie policzę, ile nam zostało, ile muszę czekać. Ale jeżeli Wy wiecie, to możecie sobie policzyć. Więc ja teraz biorę się za organizację tej mulinki i za przygotowanie sobie tego materiału. Planuję go też zawieźć do mojej babci, żeby mi go obszyła na materiale, nie na materiale, tylko na, jak się to mówi, żeby mi go obszyła na maszynie. O, więc jak mi babcia obszyje na maszynie, to Wam wszystko pokażę. Jest już późno, ciemno, ale chciałam Wam pokazać, że posegregowałam sobie już te mulinki. Tutaj mam te, które mi się powtórzyły. Nie wiem, jak ja to liczyłam, że zostało mi więcej niż myślałam, ale to nic, muliny nigdy nie jest za dużo. A tutaj są wszystkie te, które sobie posegregowałam. Bardzo się cieszę, bo w końcu mam Ecri i w końcu mam B5200. To są dwa takie kolory, których mi brakowało tutaj. Miałam takie pustą lukę u góry i fajnie, że już tutaj mam trochę zapełnione. To jest w ogóle cała moja rozpiska mulin. No nie widzicie jej dokładnie, ale tutaj jest moje centrum dowodzenia. Teraz wszystkie te mulinki będą lądowały w jednym pudełku. Szybki rzut okiem, jak wygląda teraz to pudełeczko. I ja zabieram się za przygotowywanie kawałka kanwy. Mam tutaj swój kawałeczek materiału, przygotowałam sobie krateczki, odmierzyłam około 5 cm zapasu z każdej strony. Ja lubię mieć te brzegi, ten margines dość spory. Zrobiłam te krateczki, ale nie wiem, czy dobrze, bo tutaj mamy 103 na 93 i tak naprawdę nie wiem, czy te 3 będzie się zaczynało od lewej,
czy od prawej strony, tak samo nie wiem, czy tutaj będzie od dołu, czy od góry. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj przepraszam, ale moja córka cały czas szeleści chrupkami. Mam obszyte brzegi nierówno, bo babcia, poszłam do babci i babcia powiedziała, no sama sobie oprzyj, masz maszynę, ja Ci pokażę. Tak, i tu właśnie widać to moje sama sobie oprzyj. W ogóle katastrofa była, pełno mam tutaj nitek, bo chciałam, żeby mi babcia to oprzyła jakimkolwiek kolorem. Ona się uparła na biały. Nie miała oryginalnej nici do maszyny. Ta nitka się cały czas zrywała, więc mam milion nitek tutaj różnych. No, było trochę przebojów z tą maszyną. Trochę mi tu babcia pomogła, tu gdzie jest równiej, ale i tak to tak było, wiecie, tak jak nogami trochę zrobione. Ważne, że się nic nie pruje, tutaj to i tak nie jest istotne, jak doskonale wiecie. Ja już się nie mogę doczekać, aż w końcu będę mogła zobaczyć ten obrazek i będę mogła cokolwiek wyszyć, bo już mnie tak ręce swędzą, że nawet sobie nie wyobrażacie. Właśnie dostałam wzór do salu. I chciałam Wam powiedzieć, że przewidziałam tą sytuację i miałam źle zrobione kratki, więc musiałam sobie je zmazać żelazkiem i teraz muszę je narysować od początku. Kratka jest już narysowana. Zapięłam sobie tutaj ramko-tamborek. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem te ramko-tamborki naprawdę rewelacyjnie trzymają kanwę. To są moje najlepsze tamborki, jakie mam w domu. Mam je aktualnie chyba dwa albo 3, ale chyba 2. One są naprawdę super. Używam go również do konia. Jest minimalnie za malutki, ale to nic. Ważne, że trzyma dość dobrze. Tutaj sobie, jak widzicie, zrobiłam trochę krzywo, ale nie chciało mi się tego rysować drugi raz. Pierwszy etap wyszywania już za mną i teraz chciałabym Wam powiedzieć kilka rzeczy. Przede wszystkim najważniejszym aspektem w tym całym przedsięwzięciu było to, że strasznie bałam się, iż moja saga nie otworzy wzoru. No i rzeczywiście pobrałam sobie ten wzór. Musiałam zmienić nazwę, usunąć tą 1 i dopisać XSD i wtedy saga mi to wszystko otworzyła. O dziwo, bo zazwyczaj nie chce mi otworzyć żadnych wzorów, a ten wyjątkowo się udało, więc myślę, że ten wzór był mi pisany po prostu. Mieliśmy tutaj półkrzyżyki, jak i krzyżyki. Tych krzyżyków było bardzo malutko, bo w zasadzie krzyżyki były tutaj na dole, a tutaj cała reszta to były półkrzyżyki. Saga zamieniała mi to wszystko od razu na krzyżyki. Nie pamiętam teraz dokładnie, ile ich było, ale chyba 517,5, już przeliczając wszystko na krzyżyki. Jeżeli nie, to Wam napiszę tutaj poprawną liczbę. Przez chwilę zastanawiałam się też, w którą stronę robić te półkrzyżyki, bo ja jestem człowiekiem, który zawsze robi wszystko na przekór. Jestem takim kombinatorem. Nigdy nie idę tą samą ścieżką co ktoś, nigdy nie robię tego samego co ktoś, tylko za każdym razem wszystko zmieniam i robię na przekór, tak żeby było po mojemu w 100%. I nawet przy wzorze, który wyszywa ileś tam osób, mam ochotę go tak zmienić, żeby był po prostu wyjątkowy i żeby ktoś nie miał takiego jak ja. Za każdym razem tak robię, więc chciałam te półkrzyżyki zrobić w drugą stronę, żeby było tak, wiecie, na przekór trochę, ale ostatecznie zostawiłam je tak jak jest, czyli że półkrzyżyk robiony tak samo jak dolna nitka krzyżyka. Mam nadzieję, że rozumiecie. Wygląda to bardzo fajnie. Następny wzór dostaniemy za tydzień, nad czym ja bardzo ubolewam, bo chciałabym wyszywać dalej, a nie mogę. Zrobiłam wszystko w jeden dzień. Nie wiem, co ja Wam jeszcze chciałam takiego powiedzieć. Jak na razie mi się podoba. Jestem bardzo podekscytowana. Nie mogę się doczekać następnego wzoru. Mam nadzieję, że ten wzór będzie piękny po wyszyciu. Jak na razie mi się bardzo podoba. Dajcie znać, co o nim sądzicie i napiszcie mi, czy też bierzecie udział w tej zabawie, bo no, dość sporo osób tam bierze udział, bardzo dużo znajomych twarzy,
Dajcie znać, czy Wy również bierzecie udział w tej zabawie. Ja się z Wami żegnam. W następnym filmiku pokażę Wam kolejne tutaj postępy. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!